Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej detektywistycznej przygodówki z Herkulesem Poirot na czele. Trzeba by było... No jesteśmy w trakcie tak naprawdę prowadzenia dochodzenia w sprawie trzeciego zabójstwa przez naszego seryjnego zabójcę podpisującego się jako A.B.C. No dobra. Oni wszyscy poszli z tego pokoju, mamy swobodną rękę, mamy wolną w sprawie przeszukania właśnie tego salonu. W tym momencie mamy salon przeszukać. Czy coś jeszcze to jest? O właśnie. Coś, na co możemy zwrócić uwagę. O. A co to? Compass, point to the south. Bronze and magnetite, Han Dynasty, circa 210 B.C. Purchased in Hong Kong 1935. Wskazuje południe. To może być ważna uwaga. Zobaczmy jeszcze na mapę. Chinese map. Co oni właśnie tak... Chinese map. Facsimile. South is on the top of the map. I znowu południe. South is upward. Nie wiem, o co chodzi z tym południem. Nie, to jest mapa. Dobra, to ja nie chcę ponownie mapie się przyglądać. Zobaczmy na stół. Jest szansa przyjrzeć. Tak, możemy się przyjrzeć. Na stole leży co? Talerzyki. Okej. A crane? Czyli tak, tygrys, żuraw. To są na pewno ważne poszlaki. Tygrys, żuraw. Co to jest? Comside's private collection. Purchases since 1920. The catalog for circa Michael Clark's collection. Okej. Co tu jeszcze? To jest jakiś Dragon. smok właśnie. Czyli tygrys, smok, żuraw. To są takie typowe dla Chin właśnie chyba stworzenia. His place at the center of the table is probably symbolic. Wymiar symboliczny, jak najbardziej. Pewnie tak, jeszcze tutaj ten czajnik. Dragon. Sir Carmichael showed himself to be very consistent in his collection's theme. I jeszcze chyba jest ryba po lewej, prawda? A turtle. A nie, to jest, przepraszam. Wyglądało trochę z daleka jak ryba, to faktycznie jest żółw. Ryba też by się jakoś wiele... Nie pomyliłbym się, bo chyba też w Chinach gdzieś tam tą rybę... Ryba jest też jakimś tam motywem, mi się wydaje, dosyć częstym. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, co my tutaj jeszcze... Nie wychodzić, tylko podejść no tutaj. A to jest... Co to jest do wyjścia? Serio, ręka mi się pokazuje na tym wazonie. Zobaczmy w takim razie szafkę. Analiza! Czyżbyśmy mieli możliwość tutaj sprawdzenia czegoś? Oh god. The cardinal points. This book could maybe help me. Each cardinal point is associated with one animal and one color. In the middle sits the imperial dragon, and out of respect, all the others are turned towards him. Okej. Each cardinal point is No dobra, ale czy możemy jakoś przerzucić tą stronę? Chyba nie. Czyli w takim razie, jeżeli rzucimy okiem na to... Dragon, the crane and the tiger. I think I've already seen this motif somewhere. Tak, na stole. Czy da radę zmienić tutaj? Dlaczego to się zmienia? Okej. Zaraz. To mamy czarne, białe, czerwone, niebieskie. Czarne, białe. Tutaj będzie białe. Tu będzie czerwone i niebieskie. To jest ok. W takim razie tylko jeszcze to trzeba było zmienić, prawda?
Nie wiem dokładnie, jak powinno to być zwrócone. O, to są jakieś kropki, może tymi kropkami właśnie w tą stronę. Okej. Zaraz, żółw był chyba u góry, ale to... Jeżeli miałby być żółw u góry... Position of each motif resembles that of those on the table. I think I heard a bang. Haha! Could it be this cupboard? This is interesting. Proszę, proszę, co my tutaj mamy? These daggers are only ceremonial weapons. I do not think that the crime weapon is here. No nie sądzę, ale jednego brakuje. Trzeba zauważyć, że jednego brakuje. Co my tutaj mamy? Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Sir Carmichael Clark, MD, ComSci Churton, Devon. Brighton, 1935, January the 5th. As a man of science, I owe it to you to be completely frank. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized terminal cancer. I confess I didn't suspect anything like that during the first exams. But with the test results I have received today, there is unfortunately no place for doubt. I estimate that Lady Clark's life expectancy is no more than 1 year. Hospitalization would not help in her case, so I advise you to keep her at home and provide her with as much morphine as required to ease her last moments. Yours sincerely, Ernest Logan. Czy to nam da jakiekolwiek światło na to, co mamy? Here's Miss Gray. Sorry Znaczy, to nie keep przejrzałem you chyba waiting. wszystkiego. Lady Clark's condition requires regular care. I believe you want to ask me a few questions. Indeed, mademoiselle. Tak, proszę bardzo. Siadaj. This porcelain is remarkable. Is it old? It's about 3 centuries old, I believe. Wait, let me find the reference. 10 punktów ego dostałem. Przesłuchaj Torę Gray. She appears to be very flustered. No na przykład ma tutaj rozmazane pod oczami. Nie, błyszczące oczy? No nie powiedziałbym, że błyszczące raczej. Częściowo wytarta szminka. Częściowo wytarta szminka? Czyżby ona miała romans z tym... She's unable to hide her emotion, and her makeup has been disturbed. I think that this young woman has just been kissed. Też o tym pomyślałem od razu. Kurczę, to jest tym takim jednak Herkulesem. Teapot with black dragon, Gangshi period, end of the 17th century. It is a rare piece with unusual colors. You have a good knowledge of art history. Acquired while working with Sir Carmichael. I used to help him manage his collection and choose his new acquisitions. No dobra. Zapytaj, czy dawał jej prezenty. Zapytaj, czy czuła zakłopotanie pracując dla starszego mężczyzny. Zapytaj się o relację z pracodawcą. And sometimes he used to give you a piece as a gift. Is that right? Gift? What do you mean? Irytacja. Wspomnień o chińskim czajniku. Wspomnień o jej broszce. Nie wiem, I am broszce. referring to your brooch. This old brooch? Mademoiselle, you know Właśnie jej nie ma perfectly teraz. well. I am talking about the magnificent brooch you were wearing earlier. Yes, you're right. Sir Carmichael did give it to me. He valued my work. How could I refuse? He would have been offended. Zakłopotanie. Właśnie, bo teraz dopiero przeczytałem komentarze pod drugim chyba, albo trzecim odcinkiem, żebym zwracał konkretnie na to uwagę, to co się wyświetla nad taką postacią i żebym brał odpowiednie w tym momencie kroki, tak? Żebym podejmował odpowiednie kroki. Jeżeli ona jest zakłopotana, to trzeba ją jeszcze tam dobić troszeczkę, nie? Dlaczego jej nie nosi? Oskarży się o oportunizm. Zapytaj, czy prezent zdenerwował Lady Clark. Zakłopotanie? No to zapytajmy, dlaczego Why nie have nosi. you taken it off? I don't understand, Mr. Poirot. Have you seen any strangers hanging around in the past few days?
No. Nobody has been near Comside. Czemu wyrachowanie? Gdzie była w chwili popełnienia zbrodni? Zapytaj ją o jej wersję wydarzeń. What were you doing yesterday evening at the time of the murder? I was sleeping. I was woken by the Wyrachowanie. telephone at 11. I heard Franklin Clark speaking with the gardener. They left with some lanterns and they found the body. Co sądzi o Franklinie? Zapytaj o przyczynnej awersji do Franklina. Czy ma romans... O, kurczę, zapytam. Am I right thinking that something is going on between you and Franklin? How dare you ask me such a question? Gniew. Oskarż ją o pocałunek z Franklinem. Poproś o potwierdzenie, że... że pocałowano Franklina. Wytłumacz się. Ale poproś o potwierdzenie? Nie, no jak ona jest rozgniewana, to raczej prośby nic nie a wytłumaczyć się? Wytłumaczmy się. Please excuse me. I was indiscreet. A nie o to mi chodziło. Shit, trochę źle to poprowadziłem. Myślałem, że trochę inaczej Poirot podejdzie do tego. Wytłumacz się. My friend has rather unusual methods, but all he wants is to find the murderer. Yes, I understand. I must rest. Please excuse me. Kurczę. Earlier, you asked me to watch the living room door for you. I don't wish to be indiscreet, but sometimes a gentleman stumbles upon a secret without intending to. That is sometimes the case. And I saw Franklin Clark kissing Miss Grey at the foot of the stairs. No właśnie. Do you think this is a common occurrence? No, I saw emotion, intensity. I think it was their first kiss. Well done, mon ami. Well spotted. However, I don't think I completely understand this business. Why did Sir Carmichael not defend himself? He appeared to have been active and strong. The murderer did not give him a chance. Let us try and reconstruct the scene. Kurczę, a szkoda. Myślałem, że to wytłumacz się będzie na zasadzie takiej, że mam powody ku temu, by tak stwierdzić, prawda? Ale jednak jest troszeczkę Sir inaczej. Clark is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. No i teraz co robi? Nie, on poszedł bardziej z tej prawej strony. The old man walks quietly along the gravel path. Okej. Chyba teraz jest podziwiaj. Then he turns towards the sea to gaze at it. Zaatakuj od prawej, zaatakuj od lewej. Od lewej, bo było bryźnięcie krwią w prawą stronę. Chyba tak to powinno być. The killer leaves his hiding place on the left-hand side. Jak w lewo? Walks over the gravel on the path. The noise alerts Sir Clark, who turns around. No, Sir Clark was attacked by surprise. He could not see his assailant. Let us think again, mon cher. A, to nie chodziło, to myślałem, że nie obejdzie krzak od lewej. Jak niepowodzenie? Sir Clark is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. Dobra. Spokojnie. Oczywiście, czekamy. The old man walks quietly along the gravel path. No to w takim razie podziwia. Then he turns towards the Zaatakujemy od sea to prawej. gaze at it. No i też nie do końca jest powiedziane, czy to właśnie jest od prawej, w sensie z prawej strony krzaka, czy... Bo jak siedzę tutaj, no to debilizmem by było obejść krzak z lewej strony i tak jakby iść pod takim kątem, że on mógłby nas nie zauważyć, prawda? Jak my byśmy byli The zabójcą. killer leaves his hiding place on the right-hand side. He approaches silently over the grass. Poderżnij gardło, pchnij sztyletem zrań. Poderżnij gardło to było, nie? Takie Then he throws pryśnięcie. himself on his prey and cuts the poor man's throat. He then lays down the A.B.C. before leaving. Tak właśnie.
Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Szkoda, że tylko, że po fakcie takie coś odtwarzamy, prawda? Kim ty jesteś, kurde? To ty jesteś tym zabójcą? Oh, just a minute. I'm getting dressed. Aleksander Bonaparte Kurt. Mr. Kirst, have you recently returned from Churston? Yes, indeed I have. Have you seen the papers? And to think that you might have rubbed shoulders with the killer. Imagine that. Mr. Kirst, are you all right? You don't seem well. My apologies. My throat is burning and my head feels heavy. It's ever since the war, you know. Since my injury, my head has never been the same. No ale dziwne, że nam pokazują w tym momencie mordercę. To było za proste. Dlaczego mieliby nam pokazywać mordercę? Poirot, it's a pleasure to be with you again after all these years. I looked for a gift to thank you, and I found this propelling pencil. An authentic collector's item. You spoil me, mon ami. And you more so by sharing investigations. Do not underestimate the help you are to me, Hastings. Intellect is not everything. There is also goodwill, and you are not short of that. Later, I will ask you to help me tidy up the room and bring some chairs. Our guest will be here soon. Ah, is Thora Grey coming? Naturally. She is a fascinating young woman, n'est-ce pas? Oh, come on, Poirot. I'm a married man. And Miss Grey has already been courted by Franklin Clark. Poirot, our guests will be here soon. We must prepare ourselves. Zaraz. To oni... A czemu oni tutaj przychodzą do nas? A, to teraz wszyscy tu przyszli, tak? No dobra. Udało ci się zdobyć przedmiot, który można zmodyfikować. Aby go użyć, wybierz przedmiot w schowku i kliknij ikonę. Ikona jest dostępna jedynie w sytuacji, gdy modyfikacja jest możliwa. Przedmiot, który umożliwia modyfikację. Obserwuj wszystkie osoby. Podaj morfinę. Modyfikacji. Co tutaj możemy zmodyfikować? Wyjmujemy rysik, wyjmujemy sprężynkę. Hastings, rozumiesz, że byłem zmuszony rozmontować jego podarunek, aby ułatwić sobie śledztwo. Nowa sprężyna. No, co mi da tu sprężyna? Dochodzenie się rozwija. Ej, ale po co mi ta sprężyna tak, by the way? Jakieś pełne trofeum, rekonstrukcję można otworzyć ponownie z menu głównego. Dodano 10 punktów ego, ale po co mi ta sprężynka? Pewnie coś z tą sprężynką będzie można prędzej czy później zrobić. No dobra, przyjrzyjmy się wszystkim. Nie jest możliwe przyjrzenie się mu? What the... No mam niby możliwość podglądu każdej osoby. I hope to concentrate on my guests. O, teraz jest Franklin opcja. Clark always seems at ease, regardless of where he is. Something that's unique to people who travel. Okej, nic więcej. Teraz te panie. The song says, sometimes I love a blonde who comes from Eden by way of Sweden. But I am not sure that this blonde is an angel. Też tak nie sądzę. Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde. That's what the song says. No i jeszcze ta para.
A teraz jest możliwe. Dobra, wcześniej nie mogłem w ogóle She wybrać. appears to have taken more care with her appearance than the last time. Kolczyk? She's looking at Mr. Fraser out of the corner of her eye. Did she make herself beautiful for him? Może, a on nadal z podkrążonymi oczami. Donald is always on edge. Szybko oddycha. Zaciśnięte pięści? No nie powiedziałbym. Rana po goleniu, a to bardziej tutaj jest rana po goleniu. I podkrążone oczy, Donald no Fraser is właśnie. very nervous at the moment, even if he's trying hard to control himself. No dobra, to wszystkich I przejrzeliśmy. wish to thank you all for coming. I wanted to bring everyone close to the victims here in order to unmask the murderer. Get to the point, Mr. Poirot. What do you want from us? A powód tego spotkania. Dorać Megan, aby nie spieszyła się tak bardzo. You are an intelligent woman, Mademoiselle Barnard, and I'm sure that you have already understood my intentions. You think that if we put our heads together, we might come up with something new? I am convinced of it. What I ask is that you search your memories. The murderer must have left some trace. Yes, he must have prepared his crimes very carefully. Tout à fait. He did not get to Bexhill at midnight in order to strangle a young girl whose name by chance starts with P. Must we go into that? Przyznaj, że temat rozmowy wzbudza poczucie dyskomfortu. Poproś, aby Donald wziął się w garść. No, of course. Not if it makes you uncomfortable. Come on, Mr. Poirot. I imagine we all feel terribly uncomfortable about these murders. It's true. We've to catch the killer, not be spared the gory details. Mr. Fraser, please get a grip on yourself. Well, I want to help you, but I don't remember anything else. Nothing I haven't already said. And you, Mademoiselle Barnard, did your sister say she was seeing another man? She never would have told me. Zapytaj Megan, dlaczego Betty nic nie powiedziała. Nie ponad... Allons, surely sisters have no secrets. She never spoke about any of that to me. Do you believe me or do I have to repeat myself? Betty knew I didn't approve of her behavior. Her flirting was spoiling any chance she might have had. Tell me, mademoiselle, what did you talk about with your sister? Silly things. Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother bought her a brand new pair. The day it happened, she was crying. And to think that Betty never even wore them. Poor mummy. Your sister used to sing, I believe. Did she ever perform in public? She dreamt about it, but she had a very bad cough. It troubled her greatly. She had to cancel auditions and miss lots of opportunities. A pity. Yes, she sang well, but that doesn't tell us much about the murderer. Qui sait? In any case, we now have enough information to draw up a relatively precise psychological profile. Coś muszę wybrać, na przykład teraz. Let us now try and get our brain cells to work. Jak wygląda profil? Czy morderca jest inteligentny? No zaraz zobaczymy, czy jest inteligentny. Co my tutaj mamy? Istotny powód. List z podpisem A.B.C. Zapowiedzią zbrodni w Andover. Zamordować człowieka, gdy ulice tętnią życiem. Dość śmiały występek. Działa metodycznie i precyzyjnie no to chyba to, nie? Tak na szybko. Gdy mnie informator, moglibyśmy podejrzewać pana Ashera i pana Frasera. Mężczyzna uwiódł Betty, a następnie... No to jest też mądre dosyć, ale... Przeczesamy. Przyjrzyjmy się temu morderstwu jeszcze raz. Przekonajmy się, że morderca opracował ją do perfekcji. No właśnie. Inteligentny. No, super.
Czy morderca jest pewny siebie? Tak, bo zostawił informator. Nie? Super. Tak, tętnią życiem, to na pewno jest pewny siebie. Czy jest uwodzicielem? No tak, bo uwiódł. Uwiódł dziewczynę. Okej. Czy morderca lubi pociągi? No tak. Czy to jest... Nie powiem. Czy morderca jest impulsywny? Raczej chyba, no właśnie, wyrachowany bym powiedział. Czy morderca jest szczodry? Okej, szczodry. So, ladies and gentlemen, we can now surmise without too much risk of error that our adversary is calculative, sure of himself, a seducer, of outstanding intelligence, that he has plenty of self-control, and that he likes railways. It's a good start. Other meetings may be necessary. I hope that you will be able to come back again. Well, it's just that... O co chodzi? Nakłoń Mary do pomocy w śledztwie. Zapytaj Mary o przyczynę jej niepokoju, że nie ma pieniędzy na pociąg. Is something bothering you, Mary? Well, Mr. Poirot, you see, I don't know if I can come to London just like that. It's normal that people helping with this inquiry should be reimbursed. Starting with you, Miss Drower. Please allow me to pay for your train tickets. Oh, sir, I cannot accept. But you must. Mademoiselle, I may not be rich, but my brother left a fortune which will be mine. Mr. Clark, that's very generous of you. Well, someone has to foot the bill. Mr. Poirot, would it be possible for you to come back to Devon? Lady Clark has expressed a wish to see you. We'll adjust her medicine so she'll not be too drowsy. But of course, I shall come the day after tomorrow if it is convenient. Thank you all for coming. We will meet again soon. Okej, czyli będziemy mieć kolejną tam The meeting wizytę. was most fruitful. Really? Hastings, I believe now we have everything we need to find a common point between the victims. Now it is time for us to use our grey matter. Ponownie, tak? Let us now Co mamy try tutaj? and get our brain cells to work. Co ofiory mają ze sobą wspólnego? Co my tutaj... O Jezu, ile tego jest! Poza Donaldem, Betty spotykała się również z innymi mężczyznami. Ciało było jeszcze ciepłe. Betty miała fotografię siebie i Donalda. Nazwisko pierwszej ofiary brzmiało Asher. Pani Asher przyjmowała lek na kaszel. Miała brutalnego męża. Był brutalnym mężczyzną. Betty miała problemy z Właśnie! O to, co mi chodziło. Że wszystko... No jej, to nie to kliknąłem. Wszystko było związane z gardłem, pamiętacie? Problemy z głosem. Aha! Wszystkie ofiary miały do czynienia z chorobami gardła. To już na to zwróciliśmy The uwagę. first two victims suffered from bad throat, and that was precisely the speciality of the third victim, Dr. Clark. We have a lead. It would pay to take a closer look at the medical records of Dr. Clark's patients. We'll do so during our next visit to Churston. I will do it myself, mon ami. You must remain in London just in case A.B.C sends us another letter. Very well, as you wish. Czyli jednak dobrze myślałem, nie jestem na tyle głupi, żeby nie zauważyć tego Thank you for wszystkiego, coming, co? Mr. Poirot. Lady Clark is waiting for you in her bedroom on the first floor. Please excuse me, I cannot stay for the interview. I've to take Miss Grey to the station to see our lawyer in Torquay.
Czy Tora wyjeżdża na urlop? Are you going on holiday, mademoiselle? Not exactly, Mr. Poirot. Miss Grey very kindly stayed with me to settle my brother's affairs, but naturally she prefers to find a position in London. Ah, très bien. I'll be absent all morning, Mr. Poirot, but the nurse is coming soon. She's to ensure that the dose of medicine doesn't make our patient drowsy. Thank you, Mr. Clark. Have a nice trip, mademoiselle. Dobra, czyli mamy wolną rękę, tak naprawdę, co? I teraz co my tutaj mamy? Podejrzany 27 lat. Poszukaj Lady Clark w jej sypialni. No mam nadzieję, że nie będę musiał jej wielce szukać. No ale okej, to już sobie zrobimy w kolejnym odcinku, także ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie. Pa, pa!